Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Yerba mate ceniona jest przede wszystkim za swoje zdrowotne i pobudzające działanie. Tutaj najważniejszym ze składników yerby jest kofeina, inaczej mateina. Teina to również jest to samo. Generalnie kofeina występująca w różnych roślinach bierze nazwy właśnie pochodzące od tych roślin. Także w yerba mate jest mateina, ale chemicznie jest to kofeina. W suchej masie liściowej mamy 2,4% takiej kofeiny, także jest to dość sporo. No, tu niektórzy mówią, że jest więcej niż w kawie, inni, że mniej, ale to dlatego, że te badania nie są, powiedzmy, spójne. Ktoś może badać ilość kofeiny w samych liściach i porównywać do ilości w suchej kawie. Ktoś może porównać skład w kawie zaparzonej i w yerbie zaparzonej, ale bazując na tej samej ilości suszu, co nie jest miarodajne, bo yerby się sypie dużo więcej niż kawy. Wyobraźcie sobie kawę, która bazuje na 3/4 naczynia samej zmielonej kawy. No nie do wypicia. Także dawka kofeiny jest tutaj bardzo duża, ale jest to dużo zdrowsze, ponieważ kawa po pierwsze obciąża nasz organizm, zarówno żołądek, mamy później, powiedzmy, zgagę, nadkwasotę, można się nabawić wrzodów od samej kawy, żółkną zęby. Yerba mate jest od tego zupełnie wolna. Co więcej, kofeina zawarta w yerbie wchłania się stopniowo i wolniej. Zauważcie, wypijacie sobie filiżankę kawki, pobudza nas od razu, poziom kofeiny idzie w naszym ciele intensywnie do góry i zaraz spada, wchłania się, wydala i musimy wypić kolejną kawkę, przez co znów idzie ten poziom do góry, znów spada, no i w ten sposób ta kofeina w naszym ciele skacze. Jest to dla nas niezdrowe. Yerba mate, przez to, że zalewamy ją wiele razy, wypijamy sobie tutaj zawartość kalebasy, dolewamy wody, mamy kolejny napar, już nieco uboższy przez to, że są to te same liście, uboższy w kofeinę. Dolewamy trzeci raz, czwarty raz, do kilkunastu nawet. Przeciętnie się mówi, że około 7 razy spokojnie można zalewać. I w każdym kolejnym parzeniu tej kofeiny jest mniej. Co za tym idzie? Kofeina z pierwszego parzenia wchłania się, jest jej dość sporo i gdy zaczyna spadać, pijemy kolejne, które jest, powiedzmy, nawet połowę uboższe w kofeinę od pierwszego i tej kofeiny jest wciąż dużo, pozwala to utrzymać ten jednolity poziom, ale nie powoduje zbyt intensywnego skoku kofeiny i również zabezpiecza przed intensywnym spadkiem. Stąd pijemy kawę, kofeina skacze, pijemy yerbę, kofeina trzyma się w miarę jednej linii na poziomie naszego pobudzenia. Co również ważne, w przypadku kofeiny zawartej w yerba mate, nie utrudnia to zasypiania. No to oczywiście zależy, jak kto na kofeinę reaguje. Znam ludzi, którzy potrafią po potężnej kawie zasnąć. Yerba mate nie powoduje tego, że mamy problemy ze spaniem. Możemy sobie ją pić cały dzień i również tuż przed snem kładziemy się, zasypiamy bez problemu. Przynajmniej tak powinno być u większości osób. Poza kofeiną w yerba mate mamy teobrominę i teofilinę. Są to substancje, które również nas pobudzają, ale nieco inaczej. Zauważcie, wypijacie sobie na przykład kawę, jesteście na studiach, jest sesja, trzeba się dużo uczyć, no i przychodzi zarwać nockę, że tak powiem. Wypijamy tą kawę, nie chce nam się spać, ale jesteśmy zmęczeni. Umysł nie pracuje jak trzeba, mózg jest zmęczony i niestety nie jesteśmy w stanie efektywnie się uczyć. Tymczasem teobromina i teofilina powodują to, że nie tylko nasze ciało jest pobudzone, ale również mózg, lepsze ukrwienie synaps i pracujemy, że tak powiem, na pełnych obrotach. Wiem to z doświadczenia, gdy sam byłem na studiach, sesja, do późna w nocy się uczyłem na yerbie i potrafiłem o 3, 4 nad ranem jeszcze naprawdę efektywnie się uczyć, pełna koncentracja, skupienie, także kawa nam tego nie zagwarantuje. Poza tym masa ciekawych, bardzo zdrowych rzeczy jest jeszcze w yerba mate. Przede wszystkim witaminki. Z grupy B po kolei B2, B3, B6. Mamy witaminę C, witaminę E. Cóż tu jeszcze? Makroelementy. Mamy tutaj wapń, fosfor, mamy potas, sód, no i żelazo.
Są to istotne rzeczy, których w kawie brak. Co więcej, kawa potrafi wypłukiwać głównie potas i magnez z organizmu. Yerba wręcz go dostarcza i nie wypłukuje. To jest istotne. Yerba poprawia trawienie, pobudza żołądek do produkcji kwasów żołądkowych, pobudza również wydzielanie żółci. Co za tym idzie, no nie jest wskazana dla osób cierpiących na jakieś zaawansowane owrzodzenie, powiedzmy, żołądka, ale w odróżnieniu od kawy nie obciąża nam układu pokarmowego. Poprawia trawienie, no i jak już wspominałem, łagodzi uczucie głodu. Niektórzy mówią, że spowalnia opróżnianie żołądka. To nie o to chodzi. Trawimy tak, jak się powinno, normalnie, w normalnym tempie, ale sama yerba działa na receptory w mózgu, które są odpowiedzialne za uczucie głodu, przez co nie jesteśmy głodni. To jest przydatne, jeśli ktoś jest na diecie, chciałby schudnąć, ma problem z podjadaniem. Yerba mate świetnie łagodzi chęci do podjadania. Jest bakteriobójcza i dezynfekująca. Może być stosowana również zewnętrznie, nie tylko pita. To przez zawartość tutaj saponin. Możecie to zauważyć, yerba się nieco pieni. Można ją celowo spienić, fajnie wygląda wtedy, ale ta pianka właśnie pochodzi od saponin. No, obecnie starają się tutaj naukowcy stworzyć jakieś odmianę, gatunek yerba mate, która by była zasobniejsza w kofeinę, a uboższa w saponiny. Niemniej te saponiny mają również pozytywny wpływ na nasze ciało, właśnie bakteriobójcze i dezynfekujące. Masa przeciwutleniaczy, to jest istotne. Wyłapuje wolne rodniki, wolniej się starzejemy. No oczywiście procesu starzenia nie da się cofnąć, ale na pewno da się go spowolnić. Yerba również działa przeciwnowotworowo, wzmacnia naszą odporność i poprawia naszą wydolność, powiedzmy, fizyczną, przez co sprzyja również leczeniu astmy i różnych alergii. Chodzi o to, że astma już jest stricte związana z płucami, no a właśnie yerba poprawia ich ukrwienie i pracę, także przy regularnym, dużym stosowaniu widać poprawę u astmatyków. Komu polecić yerba mate? No, kto powinien pić? Są pewne ograniczenia. Przede wszystkim osoby, które chorują, jak mówiłem, na chorobę wrzodową, no yerba mate może im to podrażniać, no, powinny omijać. Matki karmiące piersią i kobiety w ciąży przez zawartość kofeiny również powinny raczej omijać ten napój. No i małe dzieci, chociaż tutaj to jest kwestia kulturowa, bo na przykład u nas dzieciom nie daje się kawy, bo jest tam kofeina, yerba mate również, a w Ameryce Południowej już nawet niemowlętom odrobinę yerby dodaje się do mleka i żyją wszyscy, nikomu nic nie szkodzi. Także no nie wiem, jak tutaj nauka i medycyna mają się do tego. Jeśli dzieciom szkodzi kofeina, no to rzeczywiście powinny to omijać, ale no, dowodzi to, że zależy to zupełnie od kultury. Także jeśli nie dajecie dzieciom kawy, to yerby też nie dawajmy, bądźmy konsekwentni, kofeiny jest tutaj sporo. O czym warto jeszcze wspomnieć? Pytacie często, jak się ma yerba mate do wyników badań, które dowodzą, że jest rakotwórcza. No, już spieszę wyjaśnić, otóż nie jest rakotwórcza i jest zarazem. Już mówię, o co chodzi. Prowadzono badania, które no nie do końca były rzetelnie przeprowadzone. Po pierwsze, dowiedziono, że yerba mate powoduje nowotwory w jamie ustnej i w gardle. Okazuje się, że badania były prowadzone na grupie osób, które paliły papierosy. Problem jest taki, że napój, jakikolwiek napój, który jest ciepły, kawa, herbata, yerba, wzmaga wchłanianie się substancji rakotwórczych z dymu papierosowego. Jeśli oczywiście pijemy razem papierosek, yerba, no to wtedy łatwiej się wchłania, ale substancja rakotwórcza z papierosa, nie z yerby. Także yerba w ten sposób rzeczywiście przyspiesza powstawanie nowotworów, ale gdybyśmy nie palili, nie byłoby w ogóle tego tematu. Dowiedziono również, że w yerbie znajdują się substancje rakotwórcze, takie powiedzmy jak w zbyt zgrillowanym mięsie, przy palonych rzeczach, no to jest rakotwórcze oczywiście. W yerbie to również występuje. No i tyle. Nie podano żadnego porównania. No otóż jest tego bardzo mało i obecność tych substancji jest zupełnie naturalna. Warto wspomnieć, że w kawie zwykłej tych substancji jest 5 razy więcej. Kawa jest 5 razy rakotwórcza bardziej niż yerba mate, co nie zmienia faktu, że są te substancje obecne w yerbie. Naukowcy stwierdzili chemicznie ich obecność, ale one są wszędzie. No, wiadomo, jeśli zjemy przypalone mięcho z grilla, no to oczywiście jest to 100-kroć bardziej rakotwórcze niż kawa, a yerba jest 5-krotnie mniej rakotwórcza niż właśnie wspomniana kawa. Także tutaj uważam, że nie ma się co przejmować. No, czy palić i pić yerbę? No generalnie
papierosy nie są zdrowe, no ale jeśli już, no to warto w ogóle nie łączyć tego dymu z ciepłymi napojami. No tego dowiedziono, że to wzmaga wchłanianie, ale sama yerba nie jest niczemu winna. Co więcej, jak mówiłem, zawiera substancje, które pomagają zwalczać nowotwory i chronią nas przed tym. Także nie, dementujemy pogłoskę. Yerba nie jest rakotwórcza, przynajmniej w naszej opinii.